Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy najlepsze ciasto czekoladowe z bananami. Uprzedzę Państwa pytanie, jeżeli ktoś nie lubi bananów, do ciasta może również użyć innych owoców, ale muszą one być w miarę takie twarde, czyli na przykład brzoskwinie, albo ananasy, albo jakieś inne, które Państwo znajdą i lubią. Podstawą naszego ciasta stanowi biszkopt czekoladowy, do którego potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru, 2 łyżek kakao oraz szczypty soli. Na początek produkty sypkie, jak Państwo widzą. Do miseczki większej wsypujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej oraz 2 łyżki kakao i wszystko ze sobą mieszamy. A następnie zostawiamy, później będziemy przesiewać do ubitej piany. A teraz duża miska, do której dajemy 4 białka jaj, 4 żółtka czekają w kolejce, dajemy szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy białka na sztywną pianę. Jak już białka ubijemy, dodajemy 80 g cukru, tylko tak jak Państwo tu widzą. Troszkę sypniemy, troszkę pomieszamy, troszkę sypniemy, troszkę pomieszamy, aż do wykończenia cukru tak. A kiedy cukier wykończymy, to mieszamy tak długo, aż przestaniemy słyszeć chrzęst tego cukru w tej pianie. Wtedy możemy dodawać 4 żółtka jaj, tylko proszę Państwa pojedynczo, bo nie po to wbijaliśmy powietrze w pianę, żeby teraz się go pozbyć pod ciężarem żółtek, więc pojedynczo dajemy i mieszamy. Po ostatnim żółtku mieszamy tylko tyle, żeby wszystko się ze sobą wymieszało. Możemy odłożyć mikser. Teraz sięgniemy po te sypkie produkty wymieszane. Będziemy przesiewać je partiami do naszej masy. A jak sobie przesiejemy, no to teraz musimy to wymieszać. Przesiewamy i mieszamy aż do wykończenia produktów sypkich. Ok, wszystko wsypane, wymieszane. Wobec tego szykujemy sobie foremkę o wymiarach 24 na 36 cm. Sam spód, jak Państwo widzą, wykładamy papierem do pieczenia. Tam jest taka zakładka, o niej później. A do środka foremki wykładamy masę na biszkopt. Rozprowadzamy równomiernie. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego już do 160-170 stopni Celsjusza. Pieczymy około 20 minut, używając grzałki góra i dół. I po upieczeniu zrzucamy biszkopt z wysokości 50 cm. I wtedy zostawiamy do wystudzenia. W momencie, kiedy biszkopt wystygnie, odcinamy go od rantów foremki. Wyciągamy z blaszki. Za pomocą tej zakładki, o której wcześniej mówiłam, łatwo możemy zdjąć papier do pieczenia. Obracamy znowu biszkopt. I ścinamy wierzchnią skórkę.
Biszkopt mogą Państwo sobie przygotować dzień wcześniej, przechowywać w folii i wtedy ta skórka prawie sama zejdzie. A teraz masa czekoladowa i żeby ją przygotować potrzebujemy 500 ml śmietanki kremówki 30%, 3 czekolad mlecznych, tak 300 g oraz 150 g herbatników maślanych. Dodatkowo będziemy potrzebować 4 banany i sok z połowy cytryny. Łamiemy sobie 3 czekolady mleczne, te 300 g, wkładamy do miseczki, którą stawiamy nad wodą, podpalamy gaz i woda w garnku ogrzewa miseczkę od spodu. My wszystko ze sobą mieszamy, tak żeby ta czekolada się rozpuściła. Następnie musimy zostawić ją do wystudzenia. A w międzyczasie te 150 g herbatników maślanych możemy kulą do ucierania lub blenderem, tak jak my, rozkruszyć na drobny piasek. Możemy również 4 banany obrać ze skórki i pokroić w kosteczkę. Pokrojone banany skrapiamy sokiem z połowy cytryny i mieszamy. ,500 ml śmietanki kremówki wlewamy do miski, włączamy mikser i robimy bitą śmietanę. Jak dobrze ubiliśmy tą bitą śmietanę i mamy zimną czekoladę, proszę Państwa, czekolada musi być zimna. Jeżeli będzie ciepła, to masa może się zważyć. Uprzedzam na początku. A my, tak jak Państwo widzą, dolewamy tą zimną czekoladę do ubitej bitej śmietany i łączymy wszystko ze sobą. Proponuję zmniejszyć obroty, żeby łatwiej było to połączyć, a nie nachlapać sobie w kuchni. Ok, oba składniki połączone. Dosypujemy teraz wcześniej przygotowane herbatniki. I jak Państwo zaraz zobaczą i pomyślą pewnie, kurczę, masa się zważyła. Nie do końca masa będzie tak wyglądała dziwnie, ponieważ wsypaliśmy skruszone herbatniki. Ona się nie zważyła, ta masa, proszę Państwa. Dosypujemy banany pokrojone w kosteczkę i teraz już ręcznie mieszamy je z masą. Myśmy dodawali banany porcjami, żeby łatwiej było je wymieszać z masą. Wszystko przygotowane, wobec tego wracamy do foremki i składamy ciasto. Ale jeszcze, żeby je złożyć, potrzebujemy poncz do nasączenia biszkoptu. I żeby go przygotować, musimy zorganizować sobie 150 ml przygotowanej wody, 2 łyżeczki cukru oraz 2 łyżki likieru amaretto, ale to opcjonalnie, jeżeli ciasta nie będą jadły dzieci. A na sam koniec dodatkowo potrzebujemy jeszcze 50 g czekolady mlecznej lub deserowej. Tutaj mieszamy poncz, czyli tą 150 ml przygotowanej wody z 2 łyżkami cukru i opcjonalnie 2 łyżkami likieru amaretto. Jak wszystko dobrze wymieszamy, nasączamy dobrze biszkopt, który jest, tak jak mówiłam, w foremce wyłożonej świeżym papierem do pieczenia. Nie musimy zużyć całego ponczu, ale muszą Państwo dobrze nasączyć biszkopt, żeby on później był taki fajny, wilgotny podczas jedzenia ciasta. Na nasączony biszkopt wykładamy masę czekoladową z bananami, rozprowadzamy równomiernie, wyrównujemy.
No i sam koniec, czyli 50 g czekolady mlecznej lub deserowej, którą ścieramy na tarce o takich drobnych oczkach. Ciasto prawie gotowe. Musimy je tylko jeszcze włożyć do lodówki minimum na kilka godzin. Chodzi o to, żeby masa dobrze stężała i połączyła się z biszkoptem. A potem mają Państwo przyjemny, wilgotny biszkopt, cudowną masę czekoladową z bananami. I na koniec żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.